Zrobiłem w październiku 4 filmy z zapowiedzianych 7, ale to z powodu długiej przerwy na początku miesiąca. Dlatego w listopadzie spróbuję jeszcze raz. 6 filmów plus 7 niespodzianka. Zobaczymy co wyjdzie. Zaczynamy miesiąc od Fazbear Frights. Odwiedziny królika, do samego mięsa, mężczyzna z sali 1280. Będziemy sobie teraz powoli omawiać 5. książkę. Motyw tej historii to wściekłość. Wściekłość, która się kumuluje, której daje się upust, który prowadzi do głupot, błędów i oczywiście potworów, jak to w historiach FNAF. Dzisiaj pierwsza historia, odwiedziny królika. Głównym bohaterem historii jest Bob. Razem z całą rodziną wyjeżdża na obóz na wakacje. Ma żonę Wandę, trójkę dzieci w wieku od 3 do 10 lat, Cindy, Aaron i Tyler. Istnieje jednak poważny problem tego wyjazdu. Bob go nie chciał. Od wielu lat Bob nie ma kontroli nad swoim życiem, nie może odpocząć, nie ma czasu dla siebie, wszyscy decydują za niego, robi to co każe mu żona. Gdy ona czegoś chce, gdy jego dzieci czegoś chcą, musi to zrobić. Tak właśnie trafił do obozu Ethenia, na który wszyscy są podekscytowani, wszyscy poza Bobem. Chciałby się odprężyć, pójść na ryby. Nawet jest taka możliwość w Ethenii, ale oczywiście nie może pójść sam, bo musi zabrać ze sobą dzieci. Cała historia jest pełna jego depresyjnych wstawek, komentarzy, rozmyślań o tym, jak to było kiedyś, co się zmieniło, czemu nie może do tego wrócić. Cały obóz Ethenia dawał takie wrażenia, już tak bardziej humorystycznie, że ojcowie cierpią, a matki się bawią z dziećmi. Zobaczyliśmy tam jednego zadowolonego ojca i książka prowadziła nas do prostego wniosku. Jest jeszcze młody, jeszcze nic nie wie. W głównej mierze była to opinia i percepcja samego Boba, ani żaden poważny komentarz od narratora. To Bob widzi świat w taki sposób. Domek, do którego trafili, nazywał się Nuta i zaczęli sobie żartować z tej nazwy. Zgaduję, że w angielskim tłumaczeniu mówili o orzechach, w polskim zmienili to na żart o nutach, nuty muzyczne, taka ciekawostka, rzecz, która mi się spodobała w tłumaczeniu. Kiedy rodzina zwiedzała obóz, Bob trafił do długiej kolejki, żeby zapisać dzieci na różne warsztaty. Dał mu to czas na wiele depresyjnych refleksji, a w końcu dotarł do końca. Podczas zapisów zaproponowano mu udział w odwiedzinach królika. W tym pokoju znajdował się właśnie spory, pomarańczowy królik o imieniu Ralfo. Dokładnie ten z okładki. Bob zdziwił się, że nie zwrócił na niego uwagi wcześniej, skoro zupełnie tu nie pasował. Odwiedziny królika to w głównej mierze niespodziewany budzik. Między 5 a 6 Ralfo miał wejść do twojego domu, głośno stukając talerzami. Jeśli nie wiesz co się dzieje, może cię to całkowicie przerazić, więc jest to piekus dla reszty rodziny. Wyobraź sobie, że o 5 w twoich drzwiach stoi mężczyzna w stroju maskotki. Byłby to straszny moment, bo zupełnie niezrozumiały. Bob zapisał rodzinę na odwiedziny królika i to była według niego uczciwa nauczka za to, jak rodzina go traktuje, jak musi cierpieć przez ten obóz. Reszta dnia przeszła zgodnie z harmonogramem. Powitalny piknik, warsztaty, konkursy całą rodziną, a także różne zabawy. Bob zawsze znajdował dobry powód, żeby być niezadowolony z tych miejsc. W nocy po pierwszym dniu, kiedy Bob kołysze córkę do snu w rękach, opuszcza go jego depresyjny duch i zaczyna doceniać to, co ma. Jego życie nie jest takie złe, jak nam mówiły, jedynie miał chwilowego doła, a teraz powoli zaczynał doceniać obóz, na który wyjechały. Lubił obozy, wiele myślał o tym, jak za dzieciaka dobrze się z tatą bawił w takich miejscach. Teraz po prostu zaczął patrzeć na tę sytuację z dobrego punktu widzenia. Ale wraz z przypływem pozytywnych emocji przyszedł strach przed Ralfo, poczucie winy, że zdecydował się zrobić takiego krzywdzącego pikusa swojej rodzinie. Nie dawał mu to spać, do tego stopnia, że do 5 nie zmrużył oka. Wyszedł na chwilę na zewnątrz i spotkał innego mężczyznę, który też martwił się odwiedzinami królika. Bob zamierzał już iść i prosić o zrezygnowanie z udziału, ale było za późno i bał się, że Ralfo przyjdzie do jego domku, kiedy go tam nie będzie. I królik w końcu przyszedł. Bob zatrzymał go przed drzwiami i powiedział, że rezygnuje. Ralf zachował się dziwnie. W ogóle się nie odezwał, ale zostawił ich dom, jak został poproszony. Zostawił go, ale tylko na moment i zaraz wrócił. Zaczął włamywać się do ich domku. Bob zamknął drzwi, więc próbował wejść oknem. Został uderzony w rękę i zaczął krwawić, ale to go nie powstrzymało, co było jeszcze bardziej przerażające. Bob był gotowy wierzyć, że jakiś pracownik go prankuje, ale raczej nikt nie ciągnąłby takiego żartu tak daleko. Ktoś chciał skrzywdzić jego rodzinę. Królik rzucał się w każde możliwe otwarte okno w ich domku. Kiedy Bob zamknął wszystkie, próbował przejść klapą w podłodze. Potem znalazł jeszcze okno na dachu. Dosłownie wspiął się na budynek i prawie już był w środku, zanim Bob dobiegł do tego miejsca. Ale nagle zatrzymał się. Wycofał. Zniknął. Bob zorientował się, że wybiła godzina 6. Odwiedziny królika miały skończyć się o 6. Wydarzenie było oczywiście całkiem niezrozumiałe. Bob nie wiedział, czemu się wydarzyło, kto ich zaatakował i o co w tym wszystkim chodziło. Ale cieszył się z tego, że nic złego się nie stało. Cieszył się swoją rodziną i przez drugi dzień chciał spędzać z nimi czas przyjemnie. Okazywał to do tego stopnia, że jego rodzina była zdziwiona. Podczas ogłoszeń zarząd chciał przeprosić za to, co wydarzyło się poprzedniej nocy w związku z odwiedzinami królika. Okazało się, że odwiedziny nigdy się nie odbyły. Pracownik odpowiedzialny zaspał. Tak się kończy historia. Odwiedziny królika były w miarę ciekawe, choć przewidywalne. Potwór, który ich zaatakował, tak naprawdę nie istniał i zostawiło to Boba samymi pytaniami bez odpowiedzi. Kto chciał wejść do ich domku? Co podoba mi się w historii to, że dosyć mocno łączy się z FNAF-em, używa podobnych motywów w zupełnie inny sposób.
Ralpho ma działać między 5 a 6, więc jeśli 6 minęła, wrócił do siebie, koniec działania. Koniec próby zamordowania rodziny Boba, choć był już naprawdę blisko. Nie dosyć, że słyszymy o dobrze nam znanej 6 AM, to jeszcze wykorzystali motyw, gdzie animatroniki przestają nas atakować o konkretnej godzinie, nawet jeśli już powinniśmy byli przegrać. Sama walka Boba z Ralpho kojarzy mi się z FNAF-em, w którym animatroniki próbują cię zaatakować z różnych stron, a ty musisz zamykać im drzwi przed twarzą. W tym przypadku drzwi, okna i klapy w podłodze. Historia idzie na 4. miejsce, przewidywalny koncept, ale ciekawie wykorzystany. Nawiązania i podobieństwa bardzo mi się podobają i dobrze czytało się tę historię. Odwiedziny królika, jak sama nazwa wskazuje, używają postaci królika i FNAF często kojarzy go z Williamem, tajemniczy zabójca. Ale to prowadzi nas do pytania, czy Ralpho to strój, czy robot? Instynktownie można powiedzieć, że kostium, w końcu Bob próbował z nim porozmawiać, więc to powinien być człowiek, krwawił, więc jest człowiekiem, ale niekoniecznie. Książka w żadnym miejscu nie podaje nam bezpośredniej odpowiedzi, Bob wielokrotnie zastanawia się, czy jest człowiek, czy może animatronik. Pod koniec dowiadujemy się, że osoba odpowiedzialna za Ralpho zaspała. Ale co to znaczy osoba odpowiedzialna? Czy to ktoś, kto miał wejść do środka stroju, czy może ktoś, kto zajmował się robotem i miał go włączyć? Nie jest jasne. Ktoś może powiedzieć, że to na pewno robot, bo jego proporcje na okładce nie pasują na człowieka, ale to też nie do końca poprawna informacja, bo te rysunki nie zawsze są dokładne. Osoba od rysunków zna taki ogólny opis tego, co ma narysować i dużo chaosu o tym było w pierwszych 2 Fazbear Frightsach. Fakty są takie, że Ralpho wygląda jak człowiek w kostiumie. Od początku do końca Bob nie wie, czy patrzy się na robota, czy na człowieka. Oznacza to tyle, że ten królik ma trochę inne proporcje niż tu widzimy. Ten na okładce nawet nie wygląda jak robot, tylko jak pluszanka. Ma niebieskie oczy, choć historia mówi, że ma różowe. Ralpho krwawił, ale wyraźnie widać, że postać jest paranormalna, więc ta krew nie musi jeszcze za niczym świadczyć. W ciemności Bob wytarł zakrwawiony przedmiot, ale historia sama zadaje nam pytanie, że nie wie, czy ta krew rzeczywiście tam kiedykolwiek była. Czy Ralpho jest robotem, czy strojem, to zostaje pozostawione czytelnikowi do ustalenia. Ralpho zawiera elementy obu postaci. Kojarzy się z animatronikami, które atakują cię aż do 6 rano i kojarzy się z Williamem Aftonem, mordercą w stroju. Wydaje mi się, że poprawna odpowiedź nie istnieje i po prostu zrobili coś, co działa w obie strony. Ja bym szedł bardziej w stronę robota, to roboty wycofują się, kiedy ich czas minął, to metal jest we FNAF-ie nawiedzony, więc nie wyobrażam sobie, żeby to był strój. Dla mnie Ralpho to stary robot, który był brzydki, nieprzyjazny, nie sprzedał się dobrze, więc trafił do obozu Etenia i został wykorzystany jako straszak, bo był brzydki. Oczywiście ta historia działałaby identycznie, jeżeli jest strojem. No i pamiętajcie, to tylko moje zgadywanki, mój headcanon, bo takie informacje nie pojawiły się w opowiadaniu. Ciekawe, czy Ralpho jest związany ze Stage Rightem i jego agonią. Ostatnio ustaliliśmy, że to jest główny wątek tych książek. Ale dlaczego to wydarzyło się dopiero teraz? Czy inni klienci nie byli atakowani w przeszłości? Podejrzany jest trochę mężczyzna, z którym Bob spotkał się tuż przed odwiedzieniami królika, Filip. Nie widziałem dyskusji na jego temat, ale jest dziwny i tajemniczy. Bob opowiedział krótką historię ze swojego życia i Filip zrobił to samo. Jego ojciec zagubił się po śmierci matki i stał się okropnym ojcem. I Filip jest taki sam. Koniec informacji. To brzmi tajemniczo i zupełnie znikąd. Oczywiście kontekst wyjaśnia, o co tutaj chodzi. Bob żałował, że zgodził się na odwiedziny królika i zmierzał do puenty, że jest już za późno, trzeba zaakceptować to, co się stało. Historia Filipa mówiła: zapisałem się na odwiedziny królika, bo jestem złym ojcem. To może być tyle, ale brzmiało podejrzanie i zastanawiam się, czy może ma drugie dno. Jeżeli ma, Filip może być postacią podobną do Kelsey'a z historii Nowy Uczeń z Golden Freddym. Kelsey wtopił się w tłum i szukał ofiary, którą później miał prowadzić na śmierć. Tak samo tutaj. Odwiedziny królika miało się nie wydarzyć, wiele osób się zgłosiło, ale do nikogo królik nie przyszedł. Według mnie Filip szukał ofiary. Zapytał się Boba, czy zapisał się na odwiedziny i poza personelem tylko Filip wiedział, że królik miał tam przyjść. Dlatego wysłał morderczego Ralpho do Boba. Taki jest pomysł przynajmniej. Nie mogę go jednak udowodnić, bo to jest pomysł, a nie teoria. Zacznę nim poważnie myśleć, jeśli w następnych historiach znajdę jakieś dowody. Chcę się najpierw dowiedzieć, kim Kelsey w ogóle był. Dopiero wtedy będę wiedział, czy Phil w ogóle może być podobną postacią. Póki co to tylko pomysł, ale według mnie bardzo ciekawy. No dzisiaj to tyle. Trochę się rozgadam o tej historii, jest fajna, bo zachęca do teoretyzowania. Posiada dużo ciekawych nawiązań, wykorzystała znane nam wątki i przekręciła je w nowy sposób. Zostały nam więc jeszcze 2 historie z 5. książki. Do samego mięsa opowiada historię Matta i jego obsesję z grami komputerowymi, a Człowiek w sali 1280 mówi o mocno okaleczonym mężczyźnie w szpitalu, który silnie trzyma się życia. Omówię tę historię niedługo, więc czekajcie na nie. A teraz zajmiemy się pewnym jajkiem.